ciągu zaledwie 3 lat AI zdążyła przetworzyć internet na swoje potrzeby, a my staliśmy się tylko pasażerami tego procesu. 3 lata po rewolucji Gen AI internet wygląda tak, jakby ktoś wcisnął przycisk shuffle, a potem jeszcze boost. Ruch botów eksplodował, content niskiej jakości zalewa sieć, a użytkownicy coraz rzadziej klikają w cokolwiek, bo odpowiedzi dostarcza im chatbot. Zero-click search zjada organiczny ruch, wydawcy krzyczą o kopiowaniu treści przez AI, a my, marketerzy, próbujemy utrzymać kontrolę nad światem, w którym połowa internetu wcale nie jest ludzka. Google odpowiada AI Overviews, ale ich koszt mogą ponieść wydawcy, SEO i cały ekosystem. Czy LLM-y naprawdę stanowią zagrożenie dla Google'a? Czy SEO faktycznie umiera? Czy i jak marki muszą zacząć zabiegać o względy chatbotów? I jak mierzyć to, jak postrzega nas AI? O tym wszystkim porozmawiam dziś w Sparkling Talks z Michałem Szczurem, dyrektorem strategii WPP Media. Witam cię serdecznie, Michale. Cześć Michał, dzięki za zaproszenie. Jak odmalowany krajobraz napawa cię lękiem, nadzieją? To jest na pewno okres bardzo intensywnych zmian. W zasadzie mam wrażenie, że znaczna część tego wstępniaka była przygotowana przy korzystaniu z sztucznej inteligencji. Masz przy mnie, pomocy. ale trzeba z AI też umieć korzystać, prawda, Michale? Dokładnie tak, więc to jest też dla mnie kolejny dowód na to, jak wiele jest tych kontekstów wykorzystania tej sztucznej inteligencji. No oczywiście po prostu także w chcieliśmy reklamie. zrobić przykład, tak. Tak. I oczywiście, dokładnie. I dlatego też w reklamie widzimy coraz większe znaczenie sztucznej inteligencji. Na pewno wejście OpenAI'a z ChatGPT, Perplexity, wszystkie inne te usługi oparte o sztuczną inteligencję dosyć intensywnie pozyskują rzesze swoich użytkowników. Michał, bo tak mówimy o tym, jakby to była jakaś wielka skala. Jaka to jest skala użytkowania chatbotów i w ogóle tego, co ma Jasne. wpływ potem na internet? To na bazie danych Mediapanelu, czyli danych dotyczących polskiego rynku, to jest najbardziej wiarygodne źródło, jeżeli chodzi o tego typu kwestie, to w przeciągu trzeciego kwartału tego roku średnio miesięcznie to jest 10 milionów użytkowników. Gdybyśmy wzięli oczywiście do jednego worka, wrzucili użytkowników korzystających ze wszystkich tych usług LLM-ów, które Mediapanel monitoruje, bo oczywiście nie monitoruje ich niestety wszystkich. Więc jest to zdecydowanie mniej użytkowników niż ma ich dalej aktualnie Google, bo Google dociera miesięcznie do ponad 20 paru milionów użytkowników, więc ta dysproporcja tutaj jest dosyć istotna. Co więcej, zachęcam do tego, żebyśmy nigdy nie porównywali do siebie pewnych graczy usług cyfrowych tylko w oparciu o metrykę zasięgu, ale także w oparciu o jakiekolwiek inne metryki, w których możemy sobie popatrzeć na też intensywność wykorzystania tych usług. I tutaj ta przewaga Google'a nad konkurencją opartą o sztuczną inteligencję jest znacznie większa. Tak? To jest różnica rzędu kilku miliardów wykorzystywań wejść, wizyt tak naprawdę na te usługi googlowskie w porównaniu do raptem kilkudziesięciu milionów wizyt, które generują właśnie te usługi oparte o sztuczną inteligencję. Więc tu jest po prostu olbrzymia dysproporcja. Okej. Na dziś dzień. Na dziś dzień my raczej jako społeczeństwo internautów raczej testujemy sobie te usługi alternatywne wobec Google'a. Współkonsumujemy te usługi ze sobą, próbujemy trochę sprawdzać, jakie są możliwości tej sztucznej inteligencji w porównaniu oczywiście do tego, co dobrze znaliśmy od lat z ramienia Google'a. I to też potwierdza Mediapanel, tam jak sobie spojrzymy na tą metrykę dotyczącą tak zwanej duplikacji użytkowników, to zdecydowana większość tam to są wielkości rzędu 95-98% użytkowników ChatGPT, czy Perplexity, czy Anthropica, czy Groka. Oni też korzystają z Google'a, z wyszukiwarki Google'a. Więc mało jest takich użytkowników, którzy wprost zrezygnowali z Google'a na rzecz tych konkurencyjnych usług.
Zobaczymy, jak to się będzie oczywiście zmieniało w czasie, bo też widzimy, jak lawinowo przybywa oczywiście użytkowników tych usług alternatywnych, czy sposobów alternatywnych wyszukiwania informacji w stosunku do Google'a. Co też według mnie jest takim fajnym argumentem za tym, że jednak ten sposób, w jaki działają platformy typu ChatGPT, no są po prostu bardziej kompleksowe, lepiej zaspokajają potrzeby, szybciej dostarczają jakby te informacje. No i na to oczywiście Google czy musiał odpowiedzieć. No właśnie, bo z jednej strony oczywiście mamy Google'a, jego, tak jak mówisz, niezachwianą pozycję, ale w momencie, kiedy weszły LLM, a szczególnie kiedy włączyły opcję przeszukiwania internetu, jakby podlinkowywania treści w ramach odpowiedzi w czacie, no to zaczęło się mówić o tym, że niezachwiana pozycja Google'a gdzieś może, która była, prawda, niezachwiana przez tak długo i przez odkąd pamiętamy, może się powoli zacząć kruszyć czy sypać, tak? I tu wyprzedzająco, czy też odpowiadająco na to, Google wprowadził Google Overviews. Tak, znaczy ja też zupełnie subiektywnie na to patrząc, ja nie widzę tych spadków googlowskich. Ja wiem, że się pojawiają tego rodzaju publikacje, które według mnie trochę przejaskrawiają pewne zmiany, które mogą być sezonowymi zmianami użytkowników klasycznego wyszukiwania właśnie przez Google'a jakichś tam treści. No przypisują im to, że jest to efekt tego, że pojawiły się LLM-y i oto ludzie przerzucają się właśnie. Jakby ja tego osobiście nie uważam, zresztą zachęcam, jeżeli zetkniecie się gdzieś z tego rodzaju danymi, no to popatrzmy sobie na skalę, bo też jakby te publikacje, którymi ja się do tej pory stykałem, to publikacje, które na przykład pokazywały te wahnięcia, te spadki użytkowników Google'a, ale pokazując na wykresie skalę od kilkudziesięciu milionów, prawda, a nie od zera. Gdybyśmy patrzyli na to od zera, to byśmy tej różnicy praktycznie w ogóle nie widzieli. Nie? Więc wydaje mi się, że tak nie do końca jest. Natomiast no, dostrzegam i to, co według mnie jest tutaj istotne, to jest to, że Google zawsze patrzy na pewne zmiany na rynku z perspektywy jakiegoś horyzontu czasowego. Jeżeli przyjmiemy sobie za pewien już pewnik, że usługi typu LLM-y, właśnie czaty GPT, etc. z nami zostaną na dłużej, że to nie będzie bańka, która kiedyś pęknie, to zdecydowanie widać to, jak dużo ma to przewagę z punktu widzenia skracania czasu, znajdowania pewnych informacji, odpowiadania na dużo bardziej skomplikowane zapytania czy potrzeby konsumentów, względem tej tradycji, którą zawsze mieliśmy w Google, prawda, czyli zestaw linków, które jednak wymagało od nas tego, żebyśmy sobie te linki odnaleźli, poklikali, przeszli na stronę, poczytali, jakie tam są treści. Więc z tej perspektywy ja rozumiem, że to, co zrobił Google, wprowadzając oczywiście w Polsce Google AI Overviews pod koniec marca tego roku. I powiedzmy pokrótce, co to jest. Tak, więc Google AI Overviews jest tym takim momentem przejściowym między tym, co oferują nam teraz usługi typu właśnie ChatGPT czy Perplexity, a klasycznym Googlem, czyli nagle w tym klasycznym SERP-ie, czyli na stronie z wynikami wyszukiwania, poza linkami kierującymi nas do stron internetowych, znajdziemy także jakiś fragment podpowiedzi, treści wygenerowanej przez sztuczną inteligencję, opracowaną oczywiście przez Google'a, która no, w istotny sposób zmienia nam cały performance Search Engine Marketingu, bo wpływa na wszystkie te elementy, które do tej pory widzieliśmy w ramach statystyk właśnie w SEM-ie. Czyli upraszczając, ja jako użytkownik już nie muszę się przeklikiwać na daną stronę, tylko mogę się zadowolić odpowiedzią, którą wypreparował mi No i dokładnie, Michale, to co teraz powiedziałeś, to jest właśnie to, co my też obserwujemy, czyli lawinowo wzrosła nam ilość tak zwanych zero-click searchy. Widzimy, że w momencie, kiedy właśnie na to zapytanie użytkownika pojawia się odpowiedź wygenerowana przez Google'a w kontekście AI Overviewsa,
to o kilkadziesiąt procent więcej jest użytkowników, którzy nie klikają w jakiekolwiek linki i zadowalają się tym, co dostarcza im ta sztuczna inteligencja i na tym tak naprawdę kończą kontakt z wyszukiwarką. I kto na tym traci? No i tracą na tym przede wszystkim wszystkie te marki, które przez lata generowały treści, rozwijały swoje serwisy o content, o jego odpowiednie, inwestowały w jego odpowiednie wypozycjonowanie, licząc na to, że oczywiście ta inwestycja, i to jeszcze duża inwestycja rozłożona w długim okresie czasu, bo wiemy, że właśnie te pozycje zdobywane były latami, no to zostanie, ten wysiłek zostanie im zwrócony w momencie, kiedy te treści dobrze wypozycjonowane pozyskują użytkowników, prawda? Czyli zobaczę, że pod tym linkiem mogę sobie znaleźć jakąś swoją odpowiedź, no to kliknę i wejdę na tą stronę, wyłapie mnie marka, bo będzie miała chociażby szansę oznaczenia mojego ciasteczka i uruchomienia tutaj jakiegoś remarketingu. Być może taki użytkownik zarejestruje się w jakiejś bazie danych. W związku z tym no, było to bardzo cenne źródło ruchu. I niestety widać tutaj, że około 30% ten ruch z SEO właśnie się skurczył. To ogromne liczby, nie? Tak, to są bardzo duże liczby. Oczywiście pokazujemy to na bazie danych naszych klientów, których pracujemy w kontekście SEO w ramach WPP Media. Tych klientów jest dużo oczywiście, w związku z tym, jeżeli widzimy, że ta zmiana dotyczy wszystkich z tych klientów, no to ewidentnie przypisujemy tą zmianę właśnie wpływowi AI Overviewsa. Natomiast jeżeli chodzi o linki płatne, o linki reklamowe, tutaj tak naprawdę dużo zależy od przypadku klienta, od strategii tego klienta. Nie u wszystkich z tych klientów te zmiany są tak dramatyczne, jak ma to miejsce w kontekście tak zwanego organika. Dodajmy linki reklamowe, które wyświetlają się w SERP-ie, tak? Dokładnie tak, bo no, jeżeli wiemy, że ta treść wygenerowana przez Google'a w kontekście Overviewsa jest emitowana najczęściej w górnej części serwisu, w związku z tym wszystkie linki, także te linki reklamowe i linki organiczne, no są na zdecydowanie gorszych pozycjach, są niżej, tak? Użytkownik musi do tych treści zeskrolować. W związku z tym, jeżeli ja zapoznam się najpierw z tą podpowiedzią wygenerowaną przez sztuczną inteligencję i ona mi nie wystarczy, to oczywiście zachęci mnie to pewnie do tego, żebym sobie zeskrolował tym niżej. Ale jeżeli będę zadowolony z tego, co tam mam, no to tego scrolla raczej nie wykonam. Więc jest to ten element, który oczywiście powinien wpłynąć zarówno na to, co widzimy w kontekście SEO, ale także na linki reklamowe, linki płatne, ponieważ no, też ich pozycja jest ograniczona, jest gorsza. Tego w kontekście reklamy płatnej nie mogę powiedzieć, że widać to u każdego klienta. Jest to w zasadzie trochę case by case. U części klientów widać także efekt AI Overviewsa. Najczęściej są to ci klienci, którzy znaczną część z strategii w ramach reklamy płatnej kładą na walkę o tak zwane generyki, czyli o te ogólne zapytania związane z jakimś konkretnym problemem, prawda? No, mogą być jakieś specyfiki na problemy skórne, na higienę, prawda? No, jakby tego rodzaju zapytania są bardziej zdecydowanie narażone na wyświetlenie tutaj Google AI Overviewsa. Na bazie swoich własnych testów, jak robiłem tutaj różnego rodzaju eksperymenty z wieloma naszymi klientami, mam takie poczucie, że jeżeli pojawiają się zapytania o markę, o konkretne produkty, wymieniane są w ramach takiej frazy tego zapytania te produkty, tutaj częstotliwość wyświetlania Google AI Overviewsa są znacznie mniejsze i w zasadzie jest bardzo wielu źródeł, także tych źródeł opartych o polskie dane. Tutaj we wrześniu Senuto opublikował bardzo fajny raport dotyczący właśnie Google AI Overviewsa w Polsce. Przeanalizowali ponad 17 milionów fraz, więc bardzo duża próbka. I tam też bardzo fajnie widać, że nie każdy typ zapytania generuje nam od razu AI Overviewsa. Jeżeli to są zapytania ogólnoinformacyjne, to prawdopodobieństwo tego, że ten AI Overviews będzie wyemitowany, jest duże. Czyli można tu ograć system. Tak, można troszeczkę próbować z tym eksperymentować i do tego też zachęcam w ogóle wszystkich oczywiście klientów, żeby każdy z nich popatrzył na to,
jaka jest jego strategia obecności z reklamą płatną w wyszukiwarce i także oczywiście w ramach SEO, na jakie frazy i słowa kluczowe my chcemy dalej się świecić i pozycjonować w wyszukiwarce. I tutaj szukać być może jakiejś ścieżki manewru, bo no, tak jak mówię, na bazie moich eksperymentów, moich testów, tam gdzie opieram się mocno na brandzie, tych wyświetleń Overviewsa jest jakby mniej. A tam, gdzie świecimy bardziej na te treści generyczne, na zapytanie związane z pewnym problemem, to tak, no to tam ten Overviews świeci się znacznie częściej. Do marek i do tego, w jaki sposób sobie z tym radzić, jeszcze wrócimy, a kusi mnie teraz, żeby cię zapytać o wydawców, bo to jest, wydaje się, grupa, w którą uderza to chyba najmocniej, szczególnie tych dużych wydawców, którzy przecież monetyzują swoją przestrzeń reklamową, więc ten ruch jest dla nich żywotnym źródłem dochodu. Tak, no. Ta zmiana oczywiście też bardzo mocno uderzyła w wydawców, ale mam wrażenie, że to jest jakby już kolejny krok, który spotęgował problem, który już istniał dużo wcześniej, bo wcześniej już mieliśmy do czynienia z różnymi mykami, mechanizmami, które Google stosował w ramach wyszukiwarki, w ramach wyników wyszukiwania w Google, które już ten ruch wcześniej ograniczały. W związku z tym to był kolejny tak naprawdę krok zmierzający właśnie do ograniczenia tego ruchu, którą pozyskują wydawcy. No, z mojej perspektywy bardzo subiektywnej jest to problem, który pewnie w znacznej mierze dotyczy tych wydawców średniej, niższej półki. Mam tu na myśli skalę pozyskiwanego ruchu. Tych, które się bardziej wyspecjalizowali w jakimś konkretnym obszarze tematycznym. Nie wydaje mi się, żeby to było coś, co w bardzo istotny sposób dotknie dużych wydawców, takich jak Ring Access Springer w ramach Onetu, czy Grupa WP w ramach WP. To są duże domeny, na które znaczna część użytkowników po prostu trafia wpisując w oknie przeglądarki po prostu nazwę domeny. To są dosyć proste domeny, krótkie i to jakby siła tego brandu pewnie w jakiś sposób ich tutaj będzie ratowała. Natomiast no, zdecydowanie większy problem mają te wszystkie marki, czy marki wydawców, które z właśnie ruchu organicznego, z tych inwestycji w dobrze napisane, wyspecjalizowane treści, inwestowali dużo czasu i jakby liczyli, czy pozyskiwali dużo tego ruchu właśnie z organika. To tu mają oczywiście problem i mogą się na szczęście ratować, bo tutaj pojawiły się regulacje prawne z punktu widzenia oczywiście Unii Europejskiej typu AI Act, który daje narzędzia wydawcom do tego, żeby regulowali sobie właśnie tutaj tą współpracę z wszystkimi tymi firmami inwestującymi w sztuczną inteligencję, dla których oczywiście te treści, które ci wydawcy mają, to jest bardzo łakomy kąsek. Więc tutaj prawo de facto jest po stronie wydawców. Co więcej, ci wydawcy oczywiście mają możliwość także blokowanie jakby dostępu do tych treści przez boty różnego rodzaju. Więc mogą z tym walczyć. Oczywiście według mnie najlepsza strategia to jest próbować negocjować sobie tą współpracę w taki sposób, żeby jednak był dostęp do tych treści przez LLM-y, ponieważ to będzie z korzyścią dla nas, dla konsumentów, żebyśmy jednak mieli dostęp do tego, co jest bardziej premium, jakościowe, lepsze, napisane przez ekspertów, specjalistów, prawda? Z drugiej strony no, rozumiem ten problem, który ci wydawcy mają, że właśnie na razie to, co się dzieje w kontekście tych zmian w wyszukiwarce, zabija im te źródło ruchu i oni zatem nie mogą zarabiać na reklamach. I tutaj w zasadzie mam wrażenie, jest pewien dualizm w tym podejściu, to znaczy z jednej strony docierają do mnie sygnały mówiące o tym, że ci wydawcy się dogadują i duże firmy stojące za sztuczną inteligencją także próbują dogadywać sobie tą współpracę. Tutaj chociażby OpenAI i Associated Press, prawda, no tutaj ta współpraca już formalnie gdzieś tam została domknięta. Albo będą się docierać w sądzie no jak właśnie, z New York Times. No właśnie tak, a teraz dokładnie... Czekamy z zapartym tchem. Dokładnie to, co mówisz. Z drugiej strony właśnie mamy też tego rodzaju sytuacje, gdzie mimo wszystko są pozwy, jest twarda walka o to, co można, czego nie można.
No, własność intelektualną, powiedzmy tam w Polsce. Tak. Tu to oczywiście też mi się wydaje, że mamy i będziemy dalej mieli ten problem, że tego rodzaju ustalenia na pewno są warowane różnego rodzaju tajemnicami handlowymi, także no nie jest to taki temat, który jest dosyć szeroko komentowany i który można upubliczniany. Tak, który dosyć łatwo nam jest sprawdzić, kto się dogadał, kto się nie dogadał. Tak? W związku z tym podejrzewam, że jest pewne poczucie tego, że część graczy oficjalnie podpisało sobie tą umowę o współpracę i wtedy mogą oczywiście wszystkie te usługi LLM-owe skrapować sobie te treści, sczytywać nawet te historyczne publikacje i wtedy jest to fajnie. Natomiast czy jakby ktoś mi zadał pytanie, czy mam to poczucie, ze wszystkimi wydawcami ci duzi gracze te umowy podpisują, no to mam wrażenie, że nie. Że to nie jest jakby coś, co jest pewnym standardem dotyczącym wszystkich. Wydaje mi się, że gdzieś trafiłem na publikację mówiącą chociażby o tym, że Google taką współpracę chce sformalizować z jakąś rzeszą największych wydawców treści. No i teraz jak to można czytać? Jakby ja to interpretuję oczywiście w ten sposób, że ci, którzy tą umowę z tymi wydawcami, znaczy tymi graczami opartymi o sztuczną inteligencję podpiszą, daje im to pewną korzyść, bo to ich treści będą się pojawiały, prawda, w tych rekomendacjach. Zatem będą mieli trochę wpływ na to, co dociera do tych konsumentów. No ale właśnie wszyscy ci, którzy się nie dogadają, no to w jakiś sposób z tego układu będą wycięci, prawda? Jasne. W związku z tym to też mam wrażenie będzie poniekąd motywowało nawet tych mniejszych wydawców do tego, żeby jednak to oni powalczyli o tą współpracę. Obecność. Tak. Okej, a wracając do SEO. Mamy sytuację też, w której większość ruchu w internecie, tak jak się szacuje, to są już boty. Czyli my jako marketerzy będziemy pisać treści dla botów? Jak ty to czujesz? Jak w sensie... Ja uważam, że poniekąd to już miało miejsce. To znaczy, w momencie jak pojawiło się Google AI Overviews, nie pojawiły się żadne dodatkowe wytyczne ze strony Google'a. To znaczy, Google nie powiedział nam niczego innego właśnie, co moglibyśmy potraktować jako wskazówka, pisz te treści tak, żeby boty to lepiej widziały. Okay? Więc jakby tego nie ma. Czy musimy się domyśleć? Nawet nie. Wydaje mi się, że nie jest intencją tutaj kogokolwiek, żebyśmy na siłę próbowali tworzyć treści tylko po to, żeby nas boty lepiej rozpoznawały, bo ja już uważam, że tego rodzaju wskazówki to jest trochę już, wiesz, to black hat SEO, tak? To znaczy to, że my próbujemy trochę oszukać system. Tu mają być dalej treści, które będą jakościowe, fajne, jakby pokazujące eksperckość wydawców albo marek z jakichś tam oczywiście tutaj ich poziomów tematycznych. Natomiast to, co ma dać AI Overviews, czy też tryb AI w kontekście wyszukiwarki, to to, że te treści po prostu szybciej będą przez AI skonsumowane, przetrawione i pokazana nam jest jakaś esencja tych treści. Więc nie uważam, że nagle masowo będą powstawały jakieś specyficzne treści tylko po to, żeby boty lepiej te treści sczytywały. Wydaje mi się, że to, co my natomiast jakby jest pewnym wyzwaniem dla nas w ramach tej branży, to jest to, że musimy pogodzić się z tym, że nie będziemy pozyskiwać tak dużo ruchu z linków z wyszukiwarki, bo właśnie znaczna część konsumentów zadowoli się tym, co dostaną jako podsumowanie. Wygenerowane przez AI Overviewsa, przez tryb AI, przez ChatGPT, jakiekolwiek inne to usługi. Clue dla mnie to jest to, jakie treści tworzyć i gdzie je publikować, żeby to te treści karmiły AI. I tutaj znowu pojawiają się te regulacje prawne, bo w ramach AI Actu wszystkie tego rodzaju usługi mają obowiązek transparentnie pokazać, skąd te treści pochodzą. I tutaj znowu fajnie nawiązać do raportu Senuto, które pokazało, że jeżeli dobrze pamiętam, około 60% treści, kontentu, które było wykorzystane właśnie przez Google w ramach AI Overviewsa, w ramach tych ich eksperymentów, to były te linki, które były na
topowych 10 pozycjach w ramach klasycznych wyników wyszukiwania w Google. W związku Czyli z tym SEO dalej żyje. SEO dalej żyje, dokładnie. Dalej nam się opłaca inwestować w to, żeby te pozycje były jak najwyższe, bo wtedy zwiększamy szansę, że to właśnie tam Będą to nasze AI treści. wejdzie, żeby sobie te treści poczytać, więc dalej będziemy mieli wpływ na to, czym karmimy tą sztuczną inteligencję. Więc według mnie to jest tylko i wyłącznie kwestia jakby mentalnego pogodzenia się z tym, że tą skalę ruchu, którą widzieliśmy na swoich stronach w ramach organika, tego już raczej nie będzie. Musimy się nastawić na to, żeby bardziej monitorować i analizować to, co się znajduje w ramach odpowiedzi generowanych przez sztuczną inteligencję i czy nasza marka tam jest obecna, czy jest obecna marka albo marki konkurencyjne wobec naszej, jaki jest sentyment tych wypowiedzi i starać się pilnować tego i to optymalizować. Okej. Czy my jako WPP Media mamy tu jakieś narzędzie, które Mamy. jest kołem ratunkowym? Tak jest to AI Navigator, który odpaliliśmy całkiem niedawno. Jest to właśnie to rozwiązanie, które ja tak na to rozwiązanie patrzę, jest tą synergią właśnie między klasycznym SEO, a właśnie analizowaniem tego, co się dzieje w kontekście różnych LLM-ów. Idea tego produktu opiera się o warsztaty tak naprawdę, bo od tego zaczynamy jakby korzystając z tego produktu, czyli warsztaty z klientem, na których ustalamy sobie tę listę, tą listę fraz, promptów, na które chcielibyśmy, żeby to nasza marka była w odpowiedziach obecna. Następnie my te wszystkie prompty automatyzujemy i odpytujemy codziennie wszystkie te kluczowe LLM-y dostępne w Polsce. Oczywiście zbieramy sobie dane, analizujemy to właśnie, jak często nasza marka w tych odpowiedziach się pojawiała, jak często pojawiają się marki konkurencyjne, czyli daje nam to całą tą pożywkę danową do różnego rodzaju tutaj analiz, ale na tym się ten proces nie kończy, bo analizując także to, skąd właśnie LLM-y czerpały wiedzę, generując te odpowiedzi, wracamy do klientów także z rekomendacjami, jakie treści powinny być wygenerowane i gdzie powinny być opublikowane, żeby zwiększyć szanse na to, żeby właśnie nasza marka tutaj gdzieś była lepiej widoczna. Więc w zasadzie jest to SEO. To jest to klasyczne SEO, które przecież zawsze robiliśmy, prawda? Wskazywaliśmy klientom właśnie, gdzie te treści powinny zaistnieć, żeby nasza marka była lepiej widoczna. I tutaj ta synergia według mnie jest bardzo widoczna. No i co, jest to proces, tak? Więc po tych rekomendacjach oczywiście wdrażamy te wszystkie zmiany i sprawdzamy, czy wdrożenie tych wszystkich zmian poprawiło rzeczywiście obecność marki w tych odpowiedziach wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. I ten proces jest pewnie takim procesem ongoingowym, tak to sobie to wyobrażam, czyli dokładnie tak, jak to miało miejsce w kontekście SEO. Michale, powoli zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Chciałbym cię jeszcze poprosić o taki rzut okiem w przyszłość. Jak według ciebie, wyciągnij teraz tą swoją szklaną kulę i spróbuj nam powiedzieć, jak według ciebie to się będzie kształtowało w najbliższym czasie i na co marketerzy przede wszystkim powinni zwracać uwagę, gdzie trzymać rękę na pulsie i jak reagować? Ja lubię takie pytania, bo nie muszę się opierać o dane i o wszystkich źródłach. Mogę popuścić totalnie wodzę fantazji i właśnie jakby tutaj podzielić się jakimiś moimi refleksjami. Tutaj każdy z nas oczywiście może mieć inny na to pogląd. Ja uważam, że jeżeli właśnie ta sztuczna inteligencja nie okaże się bańką, że to w pewnej chwili po prostu pęknie i nagle się okaże, że dużo efektywniej, lepiej było wcześniej. Ręcznie na przykład, bo takie historie też, prawda, znamy, w których no trochę ta sztuczna inteligencja okazała się pewną wydmuszką. Jeżeli to się nie zmieni, to moim zdaniem właśnie najistotniejsza kwestia, z którą będziemy musieli sobie wszyscy mentalnie trochę poradzić, to jest to, że my będziemy zmuszeni poniekąd do komunikacji z tymi botami. Będziemy musieli się z nimi zaprzyjaźnić. To znaczy, na ten moment mam takie poczucie, że boty, hasło w ogóle bot, jest dosyć negatywnie odbierany przez lwią część naszych marketerów. Tak? To znaczy, boty traktujemy jako coś, co jest sztuczne, nieludzkie, jako coś, co nie kupi mojego produktu, nie skorzysta z mojej usługi. Ja tego nie chcę. Prawda? Czyli
Zazwyczaj mówimy o technologiach, które mają na celu odsiać ruch botowy. Mają na celu nie dopuścić boty do moich mediów, prawda? Wiemy, że to ma miejsce w ramach analityki internetowej, ma to miejsce także w kontekście emisji reklam. No i teraz, jeżeli popuścimy te wodze fantazji i tak jak ja próbuję robić, to jestem w stanie sobie wyobrazić te młode pokolenie użytkowników, które nie googlują, tak? Oni czatują. To są ludzie, którzy będą mieli swoich personalnych agentów w zasięgu swojego smartfona, którzy będą różne procesy za nich automatyzowali. No i z tej jakby perspektywy, jeżeli my jako marki będziemy chcieli zaistnieć w świecie tych konsumentów bardzo mocno przyzwyczajonych do właśnie korzystania z sztucznej inteligencji w ten sposób. Zagentyzowanych, dokładnie. No to my, dla nas jakby tym bezpośrednim graczem do rozmów będzie ten bot. To znaczy, to my jego będziemy musieli przekonywać do tego, prawda? I no, teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę wszelkie modele marketingowe, z których korzystamy na co dzień, prawda? Model atrybucji, nie wiem, tutaj pętla McKinseya, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, model momentum, strategii momentum, prawda, który stosujemy w ramach WPP. Wszystkie te modele opierają się na jednym założeniu, że my chcemy dotrzeć do konsumenta, bo konsument jest decyzyjny. Tak? My szukamy synergii między... Chcemy wpłynąć na jego świadomość. Dokładnie. Szukamy tego konsumenta, który jest bardzo rozproszony, bo jest w różnych mediach, prawda? O tym jest nasza praca w sumie tu i teraz. Tak. Ale właśnie my robimy to, bo wychodzimy z założenia, że to on podejmuje decyzję, tak? Że on finalnie nasiąknięty tą wiedzą racjonalnie mówi, dobrze, tą markę wybieram, bo ją znam, bo ją ufam, bo ją widziałem, bo ją kojarzę, bo byłem na stronach internetowych itp. itd. I pewnie ci konsumenci dalej będą, ale pojawi się ta nowa rzesza konsumentów, która jak będzie stała przed wyzwaniem, jaki produkt kupić albo jaką usługę kupić, to oni odpalą sobie tego swojego agenta i mówią... I jemu zaufają. Powiedz mi, jaka firma, jaka marka rozwiąże mój problem, który jest taki. Okay? I pewnie ten AI mu podpowie takie inne marki. I teraz jest duże pytanie, które stawiam, jest takie, czy ten konsument następnie zrobi bardzo wnikliwą analizę, zacznie o tych markach sobie czytać, czyli on poniesie ten wkład pracy, żeby zweryfikować tą listę. Tak. Czy też jakby mając wytrenowanego agenta, prawda, poprzez lata komunikacji z nim, jeżeli ja już będę miał takie poczucie, że on mnie dobrze zna, on wie, co ja lubię, prawda? Tak, w pełni spersonalizowany. I ja mu powiem, ale którą z tych marek mam wybrać jako tą najlepszą? I on mi podpowie tą jedną markę, prawda? To jakby, być może dla tych konsumentów to będzie wystarczające. Nie? No i w tym momencie to jest właśnie ta historia, tak? Czyli to w jaki sposób mierzyć teraz tą atrybucję takich konsumentów, tak? Czy algorytmy, czy sztuczna inteligencja w ogóle uwzględnia to, jak marki inwestują w kampanie reklamowe? Według mnie nie, ale czy być może to nie jest jakiś sygnał, który powinni również analizować, że to jest marka, która zainwestowała w kampanie reklamowe w telewizji, ma tyle gierpów, ma tyle spotów emitowanych w radiu, takie ma zasięgi, w związku z tym to jest duża marka, zaufana marka i powinniśmy dać jej większą dozę zaufania, tak? Nie wiem. Wydaje mi się, że to jest dużo tego rodzaju pytań, które możemy oczywiście teraz sobie tutaj stawiać. No tak, i kto napisze tą przyszłość w tym algorytmie. Dokładnie. Prawda? I w tym oczywiście najbardziej dla mnie oczywiście jest straszna ta wizja, że my na żaden z tych pytań nie będziemy mieli konkretnej odpowiedzi. To znaczy, będąc w świecie algorytmów, botów, agentów, my do końca nie wiemy, kto nimi steruje, kto na nie wpływa, kto nimi zarządza. Tak? To jest to, co też rzuciło mi się jakoś bardzo mocno w oczy, właśnie analizując raport Senuto, że nie było dla mnie wątpliwością albo jakimś tam zaskoczeniem, że wśród tych źródeł najczęściej cytowanych jako źródło właśnie kontentu do generowania odpowiedzi przez Google AI Overviewsa jest na przykład Wikipedia. Albo, że tam jest YouTube. Albo, że tam jest Facebook. Zaskoczyło mnie to, jak nisko tam jest TikTok, który jest przecież też olbrzymią platformą. W 40 którymś miejscu, tak? Tak, to było dokładnie 40 któreś miejsce w ramach tych wszystkich źródeł.
Więc na pewno jest to bardzo niska pozycja, biorąc pod uwagę siłę tego touchpointu, ilość treści użytkowników, skalę. Tak? Poziom zaufania też, jakim darzą pewnie Pewnie tak. użytkownicy. I no nie wiem, być może to jest kwestia próbki, prawda, że akurat takie były zapytania, że inne treści były lepiej wypozycjonowane. Ale do końca tego nie wiemy. I teraz kto o tym będzie decydował, tak? Jakby to wszystko według mnie robi się to bardzo skomplikowany układ różnych zależności i trochę, mam wrażenie, jesteśmy takimi biernymi obserwatorami tego. Staramy się w tym wszystkim rozeznać trochę, oczywiście znaleźć tutaj najlepszą strategię obecności, zaistnienia i tak dalej. Ale mam wrażenie, że brakuje nam większej tutaj transparentności właśnie w kontekście tego, jak to wszystko działa i trochę po omacku pewnie działamy. No cóż, dziękuję Ci w takim razie, Michale, za tą bardzo inspirującą rozmowę. No tak, ta puenta na końcu jest trochę może taka smutna, melancholijna, ale cóż, trzeba po prostu trakować analizować, patrzeć, trzymać rękę na pulsie i na pewno będziemy wracać do tego tematu. Bardzo Ci dziękuję za tą szeroką analizę. Michale, jeszcze jedno słowo na koniec. Mam wrażenie, że edukacja też w tym obszarze, czyli żeby właśnie próbować też szczególnie te młodsze pokolenia edukować w kontekście tego, jak to działa, dlaczego to się dzieje, że oni widzą to, co widzą. Skłaniać się trochę do refleksji, do myślenia, to jest inwestycja, jakaś przyszłość tego wszystkiego, tak? Bo jeżeli my te wszystkie te treści będziemy dosyć bezrefleksyjnie odbierać, to nam nie posłuży jako społeczeństwu. Już nie tylko mówię o marketerach, ale generalnie jako społeczeństwo. Czyli na końcu jeszcze smrodek dydaktyczny i apel do ministry edukacji. Pozdrawiam serdecznie. Dokładnie tak. Dzięki serdeczne. Dziękuję również Państwu za uwagę i serdecznie zachęcam do subskrybowania naszego kanału na YouTubie, gdyż dzięki temu dowiedzą się Państwo jak najszybciej właśnie także w tych tematach, jaki jest ciąg dalszy. Dziękuję, do usłyszenia.